Siema, my najpierw się przywitajmy z Racimirem. Dzisiaj przedstawię wam, jak wygląda nowa aktualizacja, która weszła 5 grudnia tutaj do Medieval Dynasty. Nowa aktualizacja, proszę ja was, wprowadziła nowe stroje, widoczne ciąże u wieśniaków, zmodyfikowała mechanikę rodzin, dodała tutaj nowe fryzury, czy chociażby wąsy, aż idąc dalej, wdany został nowy quest na Starorzeczu, a na początek skupię się tutaj na darmowej aktualizacji, która wyszła również razem z tym DLC. Darmowa aktualizacja nazywa się Labor of Love, no i w pierwszej kolejności wprowadziła tutaj nowe ubrania. Tutaj mamy je w szwalni pod menu odzież robocza. Mamy to strój szwacza, strój kowala oraz strój kucharza. Każdy z nich składa się z 4 bądź jak w przypadku stroju kowala 5 części. Kosztują różnie. Strój szwacza i kucharza kosztował odblokowanie kosztowało 7000, natomiast strój kowala odblokowanie kosztowało 9500 monet. Także do każdego ze strojów przyda wam się trochę wełnianej nici, trochę skóry czy lnianej tkaniny. Jedynie do szwacza przyda się wełniana tkanina w większości. Pokażę wam, jak to tutaj wygląda, że to, co dodają te stroje, to są bonusy przy produkcji. W tym momencie tutaj tak się prezentuje strój kowala. Jaka fajna jest dbałość o detale. Mamy tutaj szczypce, młotek, pas, wszystko fajne, skórzane, rękawice. To są domyślne kolory, specjalnie ściągnąłem sobie moje barwy tutaj herbu, żebyście zobaczyli, jak wygląda strój domyślnie. Patrzcie, jak szybko teraz przyspiesza to produkcja. Mam tutaj sztabki żelaza, które przetopię. Teraz nie mam pełnego stroju, nie mam bonusu, jak widzicie. Każda sztabka żelaza to są 3 sekundy, czyli 4,5 minuty trwa wytopienie tutaj tych 90 sztabek. Mam już bonus aktywny i włączę sobie produkcję. To zwróćcie uwagę, więc leci tu bardzo szybko, bardzo mocno przyspiesza produkcję, bardzo duży dostajemy bonus do prędkości produkcji, więc opłaca się to, jeżeli nie gracie bez szybkiego tworzenia. Tak wygląda, proszę ja was, domyślnie strój szwacza. Jest taki szary, natomiast co on mi przypomina? On mi przypomina strój Robin Hooda. Nie wiem, czemu mi się to tak kojarzy. Ewidentny Robin Hood, szczególnie ta czapeczka z tym piórkiem. W tym momencie bez zestawu produkcja worków prostych zajmuje mi 5 minut. Jeden worek, produkcja jednego worka trwa 3 minuty. Założymy sobie czapkę szwacza, 100 worków, proszę, minuta. Produkcja jednego worka trwa pół sekundy, 3 sekund, więc sami widzicie, jak szybko to się da tutaj zrobić. No to jest 5-krotnie, chyba szybciej niż normalnie. I w tą chwilę, co sobie opowiadałem, zrobiłem już 25 prostych worków. I zobaczcie sobie teraz jeszcze, jak wygląda strój kucharza. Mamy tutaj już nóż w kaburze takiej skórzanej, worek z przyprawami. Chyba trochę dużo czosnku. Nie wiem, czy twórcy lubią, kiedy się zionie czosnkiem, czy nie, ale no jest tutaj jakiś bukłak. Teraz zobaczcie, jak tutaj to przyspiesza nam produkcję kuchni. W pierwszej kolejności wezmę sobie może za produkcję chleba białego. Powiedzmy 100 bochenków. Bez zestawu produkcja 100 bochenków zajmuje nam tutaj 16,5 minuty. Zajmuje nam 16,5 minuty, to jest bardzo dużo czasu. Kiedy założymy sobie pełny zestaw, mamy czapkę na głowie, 100 bochenków. 100 bochenków zajmie 3 minuty 20 sekund. Jeden bochenek 2 sekundy z 10 sekund, czyli 5-krotnie szybciej. Tak, proszę ja was, wyglądają już zestawy pomalowane przeze mnie w kolorach tutaj mojego herbu. Strój kucharza. Żółty, czerwony, żółte nogawki, większość czerwieni i akcenty żółte. Tak wygląda kowal. Już w kolorach, nie jest taki szary. O wiele ładnie wygląda. Natomiast szwacz chyba wygląda najbardziej kolorowo, jest najbardziej widoczne, te kolory są. I tak się prezentuje pomalowany. No istny Robin Hood, dosłownie. Co mamy dalej w aktualizacji? Dalej w aktualizacji wprowadzili nam coś takiego, że w tym momencie, jak sobie wejdziemy w zarządzanie, mieliśmy standardowo statusy u mieszkańców, tak jak było w ciąży zawsze, tak tutaj pojawił się nam nowy status zapracowany tata. W momencie, kiedy żona danego mężczyzny zajdzie w ciążę,
On otrzymuje status zapracowany tata. Tutaj widzimy w wiedzy jest cały opis. Gdy żona jest w ciąży, jej mąż otrzymuje bonus do pracowitości, który trwa aż do ukończenia 2. roku życia przez szkraba, by lepiej zaspokoić rosnące potrzeby swojej powiększającej się rodziny. Bonus ten dodaje około 40 paru procent efektywności produkcji u danego mężczyzny. Możecie sobie to zobaczyć tutaj na przykładzie tego, jak to wygląda u mnie w owczarni. W tym momencie milowój produkuje on około 44,5 sztuki wełny na dzień. Milowój ma poziom umiejętności 7, ma status zapracowany tata, nastrój ma 71. Jak ja sobie naszego milowuja podmienię na jakiegoś innego rolnika, który również ma podobny poziom, znaczy ma ten sam poziom, ma podobny nastrój, nie ma statusu, i widzicie 30,87. Także jeżeli byśmy sobie to policzyli tak na szybko, to będzie 44,5, to jest x, 30,9 to jest 100%, jak to przełożymy, to będzie 44 450 podzielić na 30,9. Mamy tutaj wynik, że to jest 44%. Jak widzicie, jest to duży bonus, no szczególnie, że małżonka już nie pracuje. Ta, co tutaj przy barze stoi w ciąży? Rosalindo. A więc tak, no Rosalinda jest w ciąży, ma profesję ciężarna, czyli w tym momencie ona nie pracuje i korzysta z umiejętności dyplomacji. I Rosalinda już nie pracuje, a jeszcze nie urodziła. Twórcy przyspieszyli przejście tego macierzyńskiego u kobiet. Oswalda jest w ciąży, ale jeszcze pracuje, czyli teraz dopiero w lecie zaciążyła, jeszcze może sobie pozwolić na pracę. Natomiast niedomyśl już dostał status zapracowany tata, czyli pomimo, że żona pracuje, mężczyzna już dostaje dopałkę do produkcji. I bardzo fajnie, bo on jest akurat bartnikiem, więc będzie mi produkował więcej miodu. Wydaje mi się, że jest to bardzo fajna modyfikacja tutaj systemu w grze. No to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z produkcją. Przejdę teraz do nowości kolejnej, czyli do questu nowego. Jak widzicie, mamy w Piastowi miejsce, gdzie pojawił nam się wykrzyknik, czyli nowy quest. Mamy tutaj biedną Kasię, która siedzi zapłakana w kącie. Taka opuszczona, dziurawa rudera. I tutaj możecie sobie z nią porozmawiać. Please, just let me rest here for a while. I will be on my ways. 4 kąty i ona 5. No, także tu mamy zadania z Kasią, czyli właśnie Kasix, ale część z Was może zna tą streamerkę. W nagrodę za wykonanie tutaj serii questów z Kasią dostajemy nowy motyw herbu. Ukończ specjalną serię zadań z Piastowi związaną z tematem macierzyństwa. Także to by było wszystko, co jest tutaj w tej darmowej aktualizacji na ten moment. A ja już przechodzę w tym momencie do tego, co wyszło w płatnym DLC. Ok, jako że skończyliśmy sobie teraz te darmowe dodatki, przechodzimy do płatnych rzeczy. No to w pierwszej kolejności mamy fryzury. DLC dodaje 4 damskie fryzury, bodajże 2 męskie, z czego jedna się tak naprawdę pokrywa, zaraz zobaczycie. Tak wygląda pierwsza z nich. Musicie przyznać, że całkiem fajnie wplecione kwiaty we włosy. Ładnie to wygląda, czuć bogactwo. Druga fryzura, już mamy kok, też złote dodatki są wpięte. Mamy trzecią fryzurę. Już jakaś spinka chyba w kształcie motyla jest. No i ostatnia fryzura, również analogiczna, jest w męskim, taka zaczeska po prostu, a reszta ogolona na zero. No i mamy strój. Tu mamy ozdobną suknię. No i to jest strój arystokraty, który zarządza, a nie babra się w błocie. Pierścień na jednym palcu, na drugim tutaj mamy pierścienie, znowu na drugiej ręce. Ładny wisiorek. No i mamy jeszcze tunikę, to już jest męski strój. Tu mamy jakieś bransolety, pierścionki na rękach, także czuć tutaj już to takie bogactwo. I standardowo zdobienia też są bardzo fajnie zrobione. Do stroju musi pasować broń. No, wygląda pięknie, a tnie jeszcze lepiej.
No i podobnie mamy ze strojem męskim. Tak jak tutaj widzicie, już w kolorze, piękne zdobienia, bransolety, pierścienie na palcach. Tu mamy ten ładny nowy rys z tą broszką taką w kształcie motyla. Całkiem przyjemny. No i piękne, liczne lakierki. Chociaż do wyboru są też wysokie buty. Nie tylko lakierki. Teraz widać, że się powodzi w tej wiosce. No i tak jak tu mówiłem, to był ten fryz, tak? Tak samo jak jest damska wersja z tym motylkiem. Tak samo mamy zaczeskę. No ale najważniejsze, mamy tutaj ten nowy zarost. Można sobie teraz walnąć takiego szlacheckiego wąsa. Od razu plus 10 do charyzmy gwarantowane. Także 2 nowe fryzury, 1 nowy wąs dodany u mężczyzn. No i na koniec pooglądajcie sobie, są nowe herby, które mamy, jest ich 13. Są tutaj wyjątkowo kolorowe, tak jak reszta jest pojedynczego koloru. Tak te tutaj mają różne kolory, różne wzory, także obejrzyjcie sobie, co tutaj występuje. Warto dodać tutaj jeszcze tak, że aktualnie mamy tę paczkę na promce, kosztuje ona 13,59, no bez niej 17 ziko, więc umówmy się, to są grosze mniej niż jakiś 4-pak. No, paczka ta jest dedykowana dla tych, którzy chcą w końcu wyglądać jak pany na włościach, a nie jak, no sami wiecie, to tylko czysta kosmetyka i prestiż. Także najważniejsze jeszcze informacje tutaj na koniec. Po zmianie sezonu część rzeczy dopiero się może w asortymencie sprzedawców pojawić, także nie panikujcie, że nie ma tego od razu. Druga rzecz, jak gracie na Starorzeczu, na Oxbow, to tylko host musi mieć DLC, żeby wszyscy mogli z niego korzystać. Także jeżeli host nie ma, to nikt nie ma, jeżeli host ma, no to bawicie się i wszyscy się cieszycie tymi dodatkami. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba nowy update, czy kupujecie paczkę, a my widzimy się w kolejnych materiałach z Medieval Dynasty. Trzymajcie się i na razie, cześć!